Cześć, z tej strony Patryk, a Ty oglądasz Patryk and Life. Dziś recenzuję zegarek G-Shock GD010. Nowy duch prostych cyfrowych G-Shocków. Czy w roku 2025 warto jest go kupić? Zaraz się o tym przekonamy. Nazwę linii GD możemy rozszyfrować jako G-Shock Digital. Oznacza to, że wskazania na zegarku są tylko i wyłącznie cyfrowe. Inaczej jest w przypadku np. serii GA, czyli G-Shock Analog, który posiada wskazania cyfrowe oraz analogowe. Premiera tego zegarka miała miejsce w 2024 roku. Ukazał się on razem z zegarkiem GA010. Cena w dniu premiery została ustalona na $99. Pamiętam, że śledziłem informacje na jego temat i gorąco wyczekiwałem premiery. Może wydawać się to dziwne, że tak bardzo oczekiwałem narodzin taniego elektronicznego plastikowego zegarka, który ani nie jest uplasowany w segmencie premium jak seria MTG czy MRG, ani nie jest edycją limitowaną, ani nie powstał w jakimś fajnym kolabie. Czekałem na niego zaskakująco mocno, dlatego że miał przerwać stagnację w segmencie prostych G-Shocków. W tamtym czasie Casio odcinało kupony, wypuszczając w kółko GA100 czy GA700 w nowych kolorach. Nie zdecydowałem się na jego zakup zaraz po premierze. Na polskim YouTube nie znalazłem recenzji, a nawet w jego anglojęzycznej części nie było kolorowo. Wstrzemięźliwość zakupowa okazała się roztropnym posunięciem, bowiem udało mi się go kupić wiosną 2025 roku na jednej z wyprzedaży. Zegarek przyszedł do mnie w prezentowanym kartonowym pudełku. Swego rodzaju wizytówką G-Shocków były puszki, w których te zegarki były sprzedawane. Od kilku lat G-Shocki dostarczane są również w takich kartonach, przy czym Casio podobno nie zrezygnowało całkowicie z puszek i zegarek można otrzymać również i w takim opakowaniu. W pudełku znajdziemy woreczek, w którym był umieszczony zegarek, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz instrukcję dotyczącą segregowania odpadów. Och, ta ekologia. Zanim przejdziemy do szczegółów, jeśli interesują Cię G-Shocki lub po prostu fajne zegarki, zostaw suba i daj łapkę w górę. Pomoże mi to w dalszym rozwoju tego kanału. Przejdźmy zatem do recenzji. Średnica koperty to około 55 mm, natomiast grubość wynosi 16 mm. Waga natomiast oscyluje w około 65 gramów. Sercem zegarka jest moduł o numerze 3569. Nie ma on żadnych wodotrysków jak synchronizacja radiowa czy zasilanie solarne. To drugie jest w zasadzie zbędne, bo bateria przy normalnym użytkowaniu zegarka ma wytrzymać co najmniej 10 lat. Standardowo dla zegarka G-Shock wodoodporność wynosi tutaj 200 metrów. Zegarek bardzo przypomina Casio AE 1500WH. Różnią się one jednak niektórymi funkcjami i podświetleniem. Tak prezentuje się on na nadgarstku. W porównaniu do innych, większych G-Shocków wypada dosyć zgrabnie. Nie jest wielką cebulą na nadgarstku, jest całkiem płaski i bez trudu mieści się pod rękawem bluzy czy kurtki. Nie jest co prawda aż tak mały i zgrabny jak tak zwane kostki, czyli na przykład model DW5600, ale posiada przewagę nad nimi w postaci normalnych przycisków, które można obsługiwać bez trudu. W moim przypadku DW5600 musiałem ustawiać za pomocą zapałki, co uniemożliwiało korzystanie z funkcji zegarka bez chociażby tak prostego i zaimprowizowanego narzędzia. W tym zegarku Casio wprowadziło szereg zmian w materiałach użytych do jego wykonania w stosunku do poprzednich modeli z serii GD. Koperta zegarka, której nie widzimy, bo znajduje się pod bezelem, wykonana została z biokarbonu, natomiast bezel i pasek wykonane zostały z biożywicy. Ale czym są obydwa materiały? Casio chwali się tym, że biożywica jest wytwarzana z oleju z nasion rycyny oraz kukurydzy, co na pewno jest małą rewolucją. Brzmi to dobrze na papierze, ale szczerze trudno mi powiedzieć, czy to realny krok w stronę ekologii, czy raczej ekohasło dla PR-u i marketingu. Wiecie, teraz wszystko musi być eco-friendly. Ciekaw jestem, jak zastosowanie tych materiałów wpłynie na żywotność bezela, paska i samej koperty.
Sama jakość elementów wykonanych z biotworzyw nie budzi zastrzeżeń po kilkumiesięcznym czasie używania. Zauważyłem natomiast, że bezel ma kilka niedoróbek, które powstały w procesie produkcyjnym. Ewidentnie są to ślady z wtryskarki. Tutaj widzimy zestawienie zegarka starszego typu, złożonego z tradycyjnych tworzyw, oraz dzisiejszego bohatera. Ciekawostką jest, że starsze paski bezele miały taki charakterystyczny, słodkawy i przyjemny zapach, który utrzymywał się wiele lat po zakupie. W GD010 go nie uświadczyłem. Dajcie znać w komentarzach, czy wasze G-Shocki też pachną. Dekiel w tym zegarku jest tłoczony i znajdziemy na nim podstawowe informacje takie jak nazwę modelu, referencję modułu, gdzie zegarek został złożony, w tym przypadku jest to Tajlandia, numer seryjny oraz nazwę technologii Carbon Core Guard, czyli wzmocnienie konstrukcji włóknem węglowym. W niektórych modelach G-Shock były frezowane dekielki. Tutaj na przykładzie mój G9100 Gulfman z żółwikiem. Swoją drogą to bardzo go lubię i przypomina mi Leonardo, jednego z wojowniczych żółwi ninja. Uwielbiałem je oglądać wraz z kuzynem, kiedy byliśmy dziećmi. Wyświetlacz jest duży i zajmuje prawie całą powierzchnię koperty. Nie ma tutaj znacznej wielkości plastikowej ramki, jak to często bywa w innych modelach, a mamy jedynie delikatną obwódkę. Pozwoliło to na pełne wykorzystanie całej przestrzeni wyświetlacza. Wyświetlanie ogromnych cyfr zwiększa czytelność. W sytuacji, kiedy chcemy sprawdzić godzinę, skraca to czas potrzebny na jej odczytanie. Może być to też ważne dla użytkowników ze słabszym wzrokiem. Standardowo dla tańszych G-Shocków wyświetlacz ochraniany jest przez szkiełko mineralne. Szafirowe natomiast nadal jest domeną droższych, bardziej biżuteryjnych G-Shocków. A szkoda. Casio zastosowało tutaj podświetlenie Super Illuminator wykorzystujące diody LED. Te są dwie, jedna z prawej, a druga z lewej strony na dole wyświetlacza. Oprócz tych dwóch punktów podświetlenie jest równomierne. Ma ono niebiesko-biały kolor, chociaż Casio opisuje go jako biały. Podświetlenie włącza się centralnie umieszczonym dużym przyciskiem. Łatwo go wyczuć nawet w rękawiczkach. Kąty widzenia są dobre, natomiast nie aż tak dobre jak w starym Gulfmanie. Nie znalazłem nic w oficjalnych źródłach na ten temat, ale internet mówi o różnicy w wykorzystanych typach wyświetlaczy. Przyjrzyjmy się teraz clou całego zegarka, czyli jego funkcjonalności. Na pierwszym ekranie widzimy podstawową funkcję każdego zegarka. Wyświetlanie czasu, daty i nazwy dnia. Z tego ekranu możemy również sprawdzić strefę czasową. Co ciekawe, możemy tutaj zapisać 5 dodatkowych stref czasowych do szybkiego wyboru. Przydatne, kiedy dużo podróżujemy. Ponadto mamy flagę DST, która sygnalizuje włączenie trybu czasu letniego. Dalej 3 kwadraciki, wyciszenie, sygnały i alarmy. Kolejny ekran pokazuje czas we wszystkich 31 zaprogramowanych strefach czasowych oraz 48 miastach. Dalej mamy alarmy. Możemy je ustawić maksymalnie 5. Możemy wybrać tryb jednorazowy lub cykliczny. Kolejny jest timer, czyli odliczanie od zadanej wartości w dół. Następnie stopper i znowu wracamy do pierwszego ekranu. Szkoda, że Casio nie dorzuciło tutaj prostych, ale ciekawych funkcji, takich jak pływy, fazy księżyca czy czas wschodu i zachodu słońca. Szczególnie fazy księżyca są przydatne, kiedy jest się wilkołakiem. Opowiedzieliśmy sobie troszkę na temat tego zegarka. Przejdźmy więc do wad i zalet. Zaletami są na pewno duży wyświetlacz, bardzo dobre podświetlenie, 10-letnia bateria, kształt i płaskość koperty. Do wad natomiast przypiszę gorsze kąty widzenia niż w przypadku starszych modeli, brak dodatkowych funkcji takich jak fazy księżyca czy pływy. Na początku tego materiału zadałem pytanie, czy warto kupić ten zegarek? Moje zdanie brzmi: tak, warto.
To solidny, bardzo czytelny zegarek, który nie dominuje nadgarstka tak bardzo jak inne G-Shocki i można z powodzeniem go używać jako tak zwanego daily beatera. Ma świetne, bardzo jasne podświetlenie, które włączamy dużym, centralnie umieszczonym przyciskiem. Wyświetlacz jest ogromny i nie ma zbędnych gramek czy ozdobników, więc odczyt godziny jest naprawdę bardzo prosty i bardzo szybki. Moim zdaniem to udany G-Shock i świetne przełamanie stagnacji. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeśli Ci się podobało, kliknij suba i łapkę. To dla Ciebie jedno czy tam 2 kliknięcia, a dla mnie duży krok w rozwoju tego kanału. Dzięki i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!